Serdecznie zapraszam do odcinka 109 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 46. W poprzednim 108 odcinku opowiedziałem o Filistynach. W tym odcinku opowiem o niektórych grzechach Izraelitów oraz słowach proroka Izajasza. Kiedy w Kanaan nastał głód, Abram, czyli późniejszy Abraham, udał się z żoną Saraj do Egiptu. Abram namówił swoją żonę, aby udawała jego siostrę. Dzięki kłamstwu Abram został wynagrodzony przez faraona, który biorąc Saraj za nałożnicę, obdarował go owcami, wołami, niewolnikami i niewolnicami oraz oślicami i wielbłądami. Jednakże Bóg nie ukarał Abrama, ale faraona. Abram opuścił Egipt z rodziną i bogactwem otrzymanym od władcy Egiptu. Za czasów Abrama niewolnictwo było na porządku dziennym i sam Abram posiadał wielu niewolników i niewolnic. To żona Abrama, Saraj, wysłała do swojego męża niewolnicę Egipcjankę o imieniu Hagar, aby ta urodziła mu potomka, Izmaela. Po zniszczeniu Sodomy i Gomory Abraham z Sarą osiedlił się między Kadesz a Szur. Gdy przebywał w mieście filistyńskim Gerara, mawiał o swojej żonie Sarze: jest ona moją siostrą. Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał swoich ludzi, aby zabrali Sarę. Tej samej jednak nocy przyszedł Bóg do Abimeleka we śnie i powiedział do niego: umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, gdyż ona ma męża. Abimelek, który jeszcze nie zbliżył się do niej, rzekł: Panie, czy miałbyś także ukarać śmiercią ludzi niewinnych? Przecież on mi mówił: ona jest moją siostrą. I przecież ona również mówiła: on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca i z rękami czystymi. Bóg nie ukarał Abimeleka śmiercią, gdy ten zwrócił Sarę Abrahamowi, ale wtedy Abimelek dał Abrahamowi owce, woły, niewolników i niewolnice i zwrócił mu żonę jego Sarę, po czym rzekł: oto kraj mój przed tobą, zamieszkaj gdzie ci się podoba. Do Sary powiedział: daję bratu twemu 1000 sztuk srebra, niechaj to będzie dla ciebie dowodem, że jesteś bez winy wobec wszystkich, którzy są z tobą. Tym sposobem, dzięki oszustwu Abrahama, jego rodzina stawała się coraz bogatsza. Wkrótce Sara zmarła. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakiwać. Abraham udał się do Chetyty Efrona, aby kupić pieczarę Makpelę i tam pochować Sarę. Efron chciał mu oddać pieczarę za darmo, ale Abraham nie chciał przyjąć tego daru, na co Efron odpowiedział: Panie mój, posłuchaj mnie. Ziemia warta 400 syklów srebra, suma niewielka dla mnie i dla ciebie. Pochowaj swoją zmarłą. Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności Chetytów, 400 syklów srebra, jakie były wówczas w obiegu. Tak więc posiadłość Efrona w Makpela w pobliżu Mamre, czyli pole i znajdująca się na nim pieczara oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy stały się własnością Abrahama w obecności Chetytów i wszystkich, którzy wchodzili w bramę ich miasta. Abraham pochował żonę Sarę w pieczarze i wkrótce poślubił kobietę o imieniu Ketura. Prawdopodobnie Abraham miał jeszcze wiele innych żon. W Księdze Rodzaju czytamy: Abraham całą swą majętność oddał Izaakowi. Synów zaś, których miał z żon drugorzędnych, obdarował i kazał im jeszcze za swego życia odejść od Izaka ku wschodowi, do kraju leżącego na wschód. Jednym słowem,
potomkowie Abrahama udali się w kierunku Mezopotamii. Abraham dożył 175 lat i został pochowany w Makpeli przez synów Izmaela i Izaaka. Izmael, syn Egipcjanki Hagar, niewolnicy Sary i Abrahama, dożył 137 lat. Jego zaś potomkowie mieszkali od Hawila aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszszuru. Osiedlili się tam mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepów. Kiedy Izaak miał 40 lat, wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Padan Aram. Rebeka była bezpłodna, podobnie jak Sara, ale Pan wysłuchał modlitw Izaaka i wkrótce stała się ona brzemienna. Urodzili się Jakub i Ezaf, a Pan powiedział Rebece: 2 narody są w twym łonie, 2 odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności. Jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. Kiedy w Kanaan ponownie nastał głód, Izaak z Rebeką powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego, władcy Geraru. Nie poszedł do Egiptu, jak wcześniej jego ojciec Abraham, gdyż Pan mu rzekł: nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił, bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twemu ojcu Abrahamowi, że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twemu potomstwu wszystkie te ziemie. Kiedy Izaak przybył do Geraru, postąpił dokładnie tak, jak wcześniej jego ojciec Abraham, czyli rozpowiedział, że Rebeka jest jego siostrą. Abimelek znał już ten podstęp. Wezwał więc Abimelek Izaaka i rzekł: przecież to jest twoja żona. Dlaczego mówiłeś, jest ona moją siostrą? Odpowiedział mu Izaak: mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia. A na to Abimelek: czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy sprowadziłbyś na nas winę. Abimelek dał więc wszystkim swym poddanym takie ostrzeżenie: ktokolwiek tknie się żony tego człowieka, zostanie zgładzony. Pan pobłogosławił Izaakowi i tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majątności. Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. Król Abimelek wezwał Izaaka i rzekł do niego: odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy od nas. Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiadł. Izraelici szybko bogacili się dzięki swojej przebiegłości i naiwności narodów, wśród których mieszkali. Popełniali wiele grzechów, o których pisze Izajasz, syn Amosa, jeden z największych proroków Starego Testamentu, żyjący w latach 765 do 701 przed naszą erą. O niewierności i głupocie Izraelitów pisze w swojej księdze Gruźb: niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia. Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw mnie. Wół rozpoznaje swego Pana i osioł żłób swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie. Prorok ostrzega grzesznych Judejczyków: biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne, opuścili Pana, wzgardzili świętym Izraela, odwrócili się wstecz. Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe. Izajasz
zarzuca wodzom sodomickim i ludowi Gomory religijną obłudę. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan, syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców, krew wołów i baranów i kozłów mi obrzydła. Przestańcie składania czczych ofiar, obrzydłe mi jest wznoszenie dymu, święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów. Stały mi się ciężarem. Sprzykrzyło mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu, przestańcie czynić zło. Prorok nakazuje Izraelitom: zaprawiajcie się w dobrem, troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Czy Izraelici wysłuchali słów Izajasza, przestali grzeszyć i odrzucili zło? Czy jednak nadal łamali przykazania dane im przez Boga za pośrednictwem Mojżesza? Powstaje również pytanie, skąd wzięło się zło i grzech? Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofitu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 109, w którym opowiedziałem o słowach proroka Izajasza dotyczących grzesznych Izraelitów. Serdecznie zapraszam do odcinka 110 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 47.